Witam, 13 październik, deszczyk pada, oczywiście niedziela, wykład piątkowy, przepraszam, oglądają Państwo w tej chwili. Umieściłem go dosyć późno, ale to powód, dlaczego materiału mnóstwo, a trzeba było to zrobić w miarę solidnie, tak żeby można było poczuć tą atmosferę tego wykładu i w dodatku moje nastawienie do tego wszystkiego. Zresztą bardzo dziękuję za recenzje, które tutaj niektóre osoby napisały pod tym filmem, a jest to bardzo miłe, dlatego że prowadzę inaczej te wykłady jak wszyscy wykładowcy, bo często bywam na wykładach i aktywność osób, które coś wiedzą, w dodatku jestem pomiędzy, słyszeliście zresztą tamte głosy, ja nie wiem ile osób tam odróżniliście, ale tam cała sala brała udział. Dlatego, że ja powycinałem, dlatego, że pierwsza nestorka tutaj astrologii, która uczyła się prawdopodobnie jeszcze u Zoi, to co powiedziałem, i u Leszka Weresa, była na kursach czy szkoleniach, bo to trzeba na szkołach tak zwanych, bo my to nazywamy szkoły. I w tym wypadku mieliśmy tutaj mały taki zaszczyt jej właściwie takich wskazówek, że on trzyma się tej astrologii. Ja nie lubię tej astrologii takiej klasycznej, dlatego że ona nie daje, buduje schemat. Profesor Leszek Weres walczył z tym schematem, ale początkowo osoby, które kończyły u niego kursy, czy też te szkoły, one mają zakodowane działania to przez von Pronaja i nie tylko, przez pozycje książkowe oczywiście, takiej ścisłej, działania ścisłego planety. Nie zupełnie tak jest, dlatego że jakby to wytłumaczyć, bo to jest dosyć trudne do wytłumaczenia. Tak jak tam tłumaczyłem, dlaczego wszystko przed, a nie do. I krótko mówiąc, jeżeli mamy jakiś aspekt i ten aspekt nie wydarzył się i ten aspekt będzie za 2 lata, za 6 lat, za 10 lat, to on się wydarzy przy pierwszym przejściu, przy pierwszym aspekcie nie brał udziału. Przy drugim aspekcie będzie wzmożony, ale przy trzecim aspekcie to już będzie ogromna siła tego aspektu, mimo że ten aspekt jest bardzo delikatny. To znaczy nie warto uciekać od aspektu. Jeżeli tam ktoś mi mówi, że słuchaj, ja teraz będę miał w Polsce koniunkcję Plutona i wiesz, ja się tego bardzo boję, to ja wyjeżdżam i mnie się uda to przeczekać gdzieś tam na Filipinach na przykład. No nie jest taka prawda, bo on ucieknie. To jest fakt. Ucieknie od tej odpowiedzialności tej planety i ta planeta da mu tą wolność, ale w pewnym momencie nie zauważy i ten aspekt może uderzyć potrójną siłą. Dlatego też to, co mówimy, pędzimy za szczęściem. Bo to jest prostsze do wytłumaczenia, ponieważ łatwiejsza jest percepcja zrozumienia tego zjawiska. Jeżeli mamy tak zwany doskonały okres i czujemy, że ten okres jest fantastyczny i wiemy, w którym
za którą planetą musimy podążać. Za którym aspektem. Jest wilgoć i nie znoszę takiej, znaczy nie to, że nie znoszę, ta pogoda jest, że zwróćcie uwagę, słonko świeci i popatrzcie, jak piękny park wygląda. Jest taki namoczony, ale jednocześnie przepiękne liście i rozpoczynają się te barwy złotej jesieni. Już chodzi i są te ogromne wiatry, które dają niesamowitą tutaj przestrzeń. I pędzimy za tą planetą, tak żeby ją cały czas mieć z sobą, bo wiemy o tym, że w pewnym momencie ona zrobi ten sam aspekt. Kiedy robi aspekt? No, w retrogradacji też. Ale kiedy na przykład w założeniu w tym miejscu jest koniunkcja mojego urodzeniowego Słońca z Wenus, to mogę pojechać gdzieś i najdzie ta Wenus na moje Słońce i znowuż będę miał tą koniunkcję. Mogę dalej pojechać i znowuż będę miał tą koniunkcję. Mogę sobie tak budować i to się nazywa gonieniem za szczęściem. Pierwsza podstawowa sprawa. Czy macie finanse na to? Bo to jest kosztowne. Nie każdego na to stać. Ja zresztą przez to znalazłem się w królewskiej wiedzy, bo wówczas, jeszcze grubo przed astrologią, moi koledzy wielcy wysłali mnie na spotkanie w sprawach biznesowych i ten biznes, znaczy tutaj spotkałem się u tego prezesa, no i rozpoczęła się rozmowa i pokazał mi kartkę, no i na kartce było pewna cyfra i zera, jeszcze kawałek zer. I mówi, to mnie zapewnia tutaj dla moich pracowników. Przez 3 lata jesteśmy tutaj i żyjemy sobie, funkcjonujemy. Tak to działa. A jak działa? Pojechałem w to miejsce, pojechałem w tamto miejsce. Ja już nie chcę mówić, bo tam mówiłem, a mogę na którymś z filmów mówiłem o tym. Jak ktoś poszuka, to albo pamięta, to pamięta, a ja już nie chcę. Ale wiem, że był w Tybecie, wiem, że był w Japonii, wiem, że pojechał do Indian Hopy. I pojechał tam jeszcze gdzieś i wracał i konsekwencją jest to działanie. Słuchajcie, jak ja przyjechałem wtedy tutaj do miasta Łodzi z Warszawy, powiedziałem to moim kolegom, całej gromadce. I te same słowa usłyszałem na pierwszej lekcji z profesorem Leszkiem Weresem. Jeszcze wówczas doktorem. I powiedział w ten sposób, że można, i właśnie mówił, że można pojechać tu, pojechać tam, pojechać gdzieś i nabrać tej energii i ta energia wypłynie. Moi koledzy po prostu, krótko mówiąc, no musisz to nauczyć się tego. No i jestem w tej astrologii. To była ta przyczyna taka bezpośrednia, która mnie zmobilizowała do tego, żeby tu zaistnieć w królewskiej wiedzy, ale nie myślałem, że ja zostanę wykładowcą czy nauczycielem, a już w ogóle o tym, że będę miał programy w telewizji, czy gdzie tamkolwiek, to był absurd. Kompletny absurd, dlatego że jako człowiek, który maluje, który nie chce mieć nic wspólnego z nikim i raczej podchodzi do tego, nareszcie zabrano te drzewa, te obeliski i wycięto ten pień, który nareszcie, o jak dobrze. Fantastycznie. Trzeba zobaczyć, czy to fachowo zrobili, nie wiem. Ja się na tym nie znam, ale tutaj tak, no w miarę przyzwoicie.
Ale ciekaw jestem, czy tamte drzwi, tamte też wycięli, bo tam chorowały te drzewka, co wam pokazywałem. No i teraz wchodząc do tej, no nie wycięto. Będą szkodzić. No szkoda, że nie byłem, bo bym podpowiedział, żeby wycięli to drzewo, bo zaraża inne i po prostu hoduje te robale, a zbyt blisko są. Zaraz wam pokażę. To jest dokładnie to drzewo i tam dalej to drzewo. Tutaj mój palec pokazuje takie zupełnie nagie drzewo. I zobaczcie, to jest bez kory i bardzo wysoko. Chore jest i ono będzie zarażać. Będzie zarażać to obok i zaraz to i te wszystkie drzewa zginą. A podejrzewam, że te tam pasożyty czy robale, nie wiem co to jest, bo ja nie jestem dendrologiem, także zupełnie na tym się nie znam. No, zrobią jakąś pustkę tutaj w przestrzeni. Idąc dalej astrologiczną ścieżką, trzeba brać pod uwagę jedną rzecz. Że w astrologii jest taka sytuacja, że jeżeli macie kosmogram zdolny do poprowadzenia ogromnej firmy, to widać to. Nie jest tak, że z każdego mogę zrobić tam coś. Nie. Muszą być zaznaczone pewne cechy. Tak jak widać plastyka, tak jak widać artystę teatralnego czy piosenkarza, tak, czy widać matematyka, czy widać humanistę, czy widać umysł ścisły, czy widać, no to takie proste działania, ale rozpoczynamy od tego, że te predyspozycje dopiero tworzą. Nie zawsze można być, nie zrobimy z siebie, znaczy nawet znając doskonale astrologię, mimo będzie łatwiej mnie w ten sposób. Odkryć talent nie jest problem, tylko trzeba uwierzyć, że się jest tym talentem. Czyli, a konkretnie czuje się to. Najbardziej tutaj takim punktem najbardziej zależnym jest dokładnie młodzież. Młodzież, ponieważ nie zdaje sobie sprawy z tego, kim chce być, kiedy rodzice sprawdzą u astrologa, jakie ma predyspozycje, a właściwie warto to zrobić jeszcze w inny sposób. Przede wszystkim zadziałać numerologicznie, zadziałać astrologicznie i zadziałać, jeżeli jest ktoś, kto jest tam jasnowidzem w okolicy, czy jeszcze jakąś inną metodą, chociażby ja nie namawiam do tarota, ale są karciarze, tak zwani wróżbici, którzy jednak potrafią to zrobić i potrafią to zrobić w bardzo dobry sposób, no po prostu nie zaszkodzą, to jest najważniejsze, bo i teraz to wszystko się sprzęży, tylko jeszcze jedna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę. Nigdy nie informujcie poszczególnych tych osób, co powiedział astrolog, co powiedział ten człowiek od kart, czy co powiedział jasnowic. Nie, bo jeżeli powiecie, to sterujecie. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi mówi, że wie pan, ten jasnowic to powiedział to i to. Po mojej analizie wtedy możemy rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że ja mam swój punkt widzenia, ja znam swoją dziedzinę. Powiedzmy, że dobrze. Czy się mylę? Oczywiście, że się mylę. Dlaczego się mylę? Bo dacie złą godzinę. Bo daliście 14, a nie 2 w nocy. I to jest zupełnie inna postać. I potem za pół roku, wie pan co? No przecież tak prowadziłem firmę, ogromną szwalnię, która no nie dożyła.
I ta osoba dopiero właściwie po 20 latach powiedziała, wiesz, ale to nie jest ten kosmogram. Cały czas mnie się coś nie zgadzało. No ale jeżeli ta osoba też zajmuje się astrologią i tylko ją wspomagam, no to nie ma problemu. I tak dobrze wytrzymała. I tak dobrze wyszła na tym. Ale takie rzeczy się zdarzają. No przypuśćmy nawet u mnie. Ja nie jestem pewien, czy ascendent mam tu, czy tu. Bo ja jestem na tym takim nieokreślonym punkcie i bardzo ciężko jest znaleźć. Czy mnie się to przyda? Nie walczę o to. Po co? Żyję swoim tempem, wykorzystuję wszystkie możliwości swoje i funkcjonuję. Nie szukam czegoś, ale konsekwentnie dążę do setki. No więc tutaj i też dziękuję za ten pomysł, że no, ja się zgadzam z tym, że jeżeli każda osoba tam jakąś tam sumkę wpłaci, tylko wiesz, to nie chodzi o to. Tylko widzisz, przypuśćmy w założeniu, wymyślimy sobie jakąś tam sumkę 30 zł czy 20 zł. To tą sumę trzeba podzielić na pół, bo połowę zje fiskus. Bo jeżeli teraz w założeniu uzna to, że jest to przypuśćmy jakieś działanie i przypuśćmy, że to będzie suma, dobrze określmy taką dużą sumę, 20 000. To wtedy do ZUS-u trzeba będzie odprowadzić około 4 000. Więc z 20 automatycznie się zrobi 15. Teraz jeżeli się zrobi 15, to trzeba jeszcze tam jakieś inne podatki zapłacić i z tego zostanie góra tam 9. Rozumiesz, o co chodzi? Tutaj chodzi o ten problem. Jak z tego wybrnąć? Bo wcale nie chodzi o to, bo nie ma problemu z działalnością gospodarczą. To jest najprostsza rzecz, jaką można. Tylko fiskalnie tutaj nie ma możliwości bawienia się w jakieś układy, tak? Ja wiem, że można powiedzieć, że tak, prąd, mieszkanie, to, tamto, ale jak jestem w parku w tej chwili, to jak ja wykażę? A niech przyjdzie taki moment, że ktoś powie, no tak, ale wie pan, ta kamerka kosztuje tyle, tyle, a pan tutaj wprowadził takie i takie sumy. Bo pan wprowadził... Ja pamiętam, kiedy moi koledzy rozpoczynały się właśnie te biznesowe, kiedy jeszcze siedziałem w biznesie i zastanawialiśmy się nad jedną rzeczą. Czy mieszkanie można wpisać w koszty, czy nie można wpisać w koszty, jeżeli prowadzi się działalność z domu. Przypuśćmy, ma się ileś tam, jakichś tam punktów i w sumie z domu. I tutaj do domu się przywozi, tu się ma główny sejf, główne działania. I jak to zrobić? Bo według prawa nie można było prowadzić jakby takiej działalności. I wtedy wynikło coś takiego, między innymi, pamiętacie te kratki w samochodzie? W Trabancie taka kratka, albo tam w jakimś Tico, nie Tico, taka siatka z tyłu i to już był samochód ciężarowy, czy tam bagażowy, czy tam jeszcze jakiś. Tam nawet się kot nie zmieścił tam za tą kratkę, ale już można było zarejestrować ten samochód w ten sposób. I wymyślili moi koledzy, że na przykład dom dzielili na pół. I że na dole są biura, a na górze to przekształcenie tego budynku w te działania było kłopotliwe, ale jednak zrobiono. I w tej chwili, jeżeli patrzymy, bo można rozpocząć jeszcze jakieś inne działania, tylko co innego jest, kiedy działamy w przemyśle, kiedy działamy
coś produkujemy, a tutaj nic nie produkujemy. Produkujemy tylko program, który gdybym robił ten program do jakiejś telewizji, to jest zupełnie co inne, bo robię koszty, robię te działania, to by było zupełnie normalne, że to nie szkoła filmowa, jest dział, który jest produkcji, można produkcję filmową, mógłbym pójść do kolegów i oczywiście, że zrobiono by mi plan, i którego bym się mógł trzymać, albo pojechać do Katowic i w szkole realizacji telewizyjnej, po której mam 4 moich znajomych, bardzo dobrych, i między innymi no już nie żyje Łukasza brat. Szkoda, bo bardzo dobrze żeśmy się znali i bardzo lubiliśmy się, ale zginął niedawno. W tym roku była rocznica. Patrzę tak mniej więcej wzdłuż i zauważyłem, że samochód przyjeżdża i tak się zastanawiam, czy w parku jedzie, czy za parkiem, ale widocznie już za parkiem. I w ten sposób właśnie tutaj to jest ten problem, że problem nie jest, ale teraz tak, popatrzmy sobie jeszcze na jedną rzecz. Dochody nigdy nie są równe. I tutaj, jeżeli się prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą, no trzeba mieć stabilizację. Wiecie, o co chodzi. To w tym momencie, jeżeli by coś się stało, tak jak się dzieje, zepsuł się sprzęt, czy coś się zatrzymało, czy tam jeszcze coś, wtedy dochodów nie ma. I to też trzeba uwzględnić. Że sporo rzeczy jest, które po prostu trzeba przewidzieć przy takiej formie działania. No, w tej chwili jeszcze się zastanawiam nad tym, bo to jest szalenie proste zrobić te Patronite, ale zobaczymy, jak będzie podchodził do tego właśnie no, fiskus dokładnie i co on wymyśli, bo przecież w tej chwili no, szuka się tam, gdzie nie potrzeba. Jeżeli w tej chwili za głupią kurą się gania, no to o czym my rozmawiamy? No ja słucham tego i po prostu, a w tej chwili jeszcze w dodatku oglądałem, że jak kupicie działkę, to trzeba ją odrolnić, bo jak nie, to już koniec, kropka i nigdy w życiu tego nie zrobicie. Nie wiem, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe, no ale w założeniu niemożliwe. No to jest też kwestia właśnie to, co mówiłem wczoraj, co oglądaliście ten film, który tam na tym wykładzie, ja tam wiele rzeczy nie powiedziałem, wycięłem, ale możecie sobie dopisać szukam kasztanów, dlatego tutaj jestem i tak szukam, bo wiecie, o co chodzi, o te 2 kasztanki, żeby je znaleźć. A muszę je znaleźć, bo inaczej nie wrócę do domu, nie żartuję w ten sposób, nie aż tak źle nie jest. Jak nie, to przejdę na tamtą stronę i na pewno tam znajdę, ale tutaj sobie można pogrzebać, połazić, poszukać. Właśnie patrzę, że tak wyczesana jest ta trawa. To możliwe, że tutaj były jakieś urządzenia typu grabie albo tam jeszcze coś i wykorzystały każdy centymetr. No i wygrabiły. Kasztany też, bo widzę, że nie ma skorup od kasztanów. Wiecie, tych kolców takich. I o dziwo, no, nie wiem, no może się wzięli za ten park wreszcie. Czy widać? No widać, no zobaczcie. Jest jakoś tak bardziej przyzwoicie. O, zobaczcie, nie ma tych liści. Tak jak tutaj w niektórych miejscach. Jest kasztanek. Jest kasztanek. Zaraz Wam pokażę. Piach, jest kasztanek. Dobra, mamy jeden kasztanek, to już szczęść. Jest drugi kasztanek. Jest drugi kasztanek. Jakby ktoś... Są 2 kasztanki. Żeby nie było tak, że pokazałem 2 razy ten sam, bo jeszcze ktoś tam wymyśli. A są różne osoby. I będą... A są różne osoby, różne pomysły mają. A tutaj taki
pieski. O, jeszcze jeden jest kasztanek, to ja go sobie już zabiorę. Ile razy ja się muszę skylać? Trzeci kasztanek, ale ja już nie będę wyjmował i pokazywał trzech. No więc widzicie, że to wszystko jest w pewnym sensie proste, ale trzeba z kolei ganiać po jakichś radcach biznesowych. Było to dobre, jak ja miałem te 30 lat, ale w dzisiejszym momencie, kiedy mam razy dwa, to nie chce mnie się ganiać. Dlaczego? A po co? Muszę wiedzieć. Teraz podchodzić do tego jak do działalności gospodarczej, no powinno się, ale jest to taka troszeczkę działalność, no co tu ukrywać, wiecie o tym, o czym mówię, że, bo jeżeli powiem, że społeczna, to dopiero jest awantura wtedy, bo wtedy jakiekolwiek działania są napiętnowane i to bardzo. Ja już z tym działaniami miałem, bo byłem 2 razy prezesem, wiceprezesem takich firm społecznych i słuchajcie, nigdy w życiu tego nie podejmę się. Byłem z Kasią Pawlak, jak ktoś wie o co chodzi, taką aktorką, która miała SM i to na terenie Łodzi wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Przepiękna dziewczyna, no odeszła niedawno. Tak się stało, że akurat to i byłem jeszcze prezesem takiej jeszcze jednej firmie. Firma, która, znaczy nie firma, tylko działania społeczne, które zajmowały się dokładnie zielenią. Dokładnie zielenią. Czyli coś takiego jak, no można by było powiedzieć, zalesianiem miasta. O, nie robieniem parków, tylko zalesianiem miasta. Zupełnie inna forma. To z Finlandii zostało, Finowie wprowadzili taki ten system i my razem z taką organizacją fińską razem robiliśmy, byliśmy. Taki projekt był, nie za dobrze to wyszło, dlatego że, no dlaczego? Dlatego, że wiecie o co chodzi, o co, to nie szło właśnie najważniejsze, że to nie szło o pieniądze, tylko szło o ten upór. To były naprawdę ciężkie czasy. Naprawdę ciężkie czasy. Potem ja odseparowałem się od tego towarzystwa takiego działającego za nic na nic, bo to wszystko nie dawało jakichś tam apanarzy żadnych. No i tak jest. Także ja w tej chwili 13 razy dmucham na gorące i dlaczego 13? No bo jest 12, to jest znaków, a 13 to jest baran. Chłopaki się tutaj tłuką, widzę. No i dobrze, że się tłuką, niech się tłuką. Boks uprawiają, nie wiem czy lubią boks, bo mają rękawice bokserskie. Dzisiaj ten... Tylko po co bluźnią? Niepotrzebnie. Ja rozumiem, że bluźnierstwo musi być i czasami też i no, na tym wykładzie, znaczy wiesz, słowa są nieładne, no bo to określamy pewne osoby, no ale że ktoś jest baran, no to wiemy, że jest baran, ale w zodiaku też jest baran i czasami to tak brzmi, że baran w baranie, no nie? Albo baran z baranów, albo tam jeszcze jakoś wyraźnie. Jest tak i tak jest w zodiaku. Także dzięki za to, ale no, trzeba pomyśleć. Ja jeszcze będę bardzo myślał nad offsetką, jak ją zrobić, jak to stworzyć. W środę jestem w Warszawie. Spotykam się właśnie ze swoimi uczniami po dłuższym czasie.
Nie wiem, czy zrobimy sprawozdanie z tego, bo pewnie nie będą chcieli, ponieważ no, są to osoby na jakimś tam... Oczywiście, że będę rozmawiał, żeby byli na szkołach i prowadzili na szkołach, bo w programach nie wiem, czy będą chcieli w programie być. Wątpię. Dlaczego nie będą chcieli być w programie? Ponieważ no nie. Może się jakoś tak... Na pewno pomogą. Na pewno pomogą i to dosyć w załatwianiu, kontakcie czy jakimś tym, to na pewno tak. Ale co do jakiegoś takiego prowadzenia programu, to wątpię. Przyglądam się jeszcze jednej osobie. Nie wiem, czy z nią się spotkam, czy nie. Będzie uzależnione to od jutra, czyli od poniedziałku. Jak będziemy w poniedziałek rozmawiać, czy to już wtedy będziemy mogli podjąć jakieś decyzje. Nie wiem. Zobaczymy. A też czekam na Tadeusza, a z Tadeuszem dopiero kiedy rozpocznę już tak definitywnie, bardzo twardo rozmawiać, no i przygotowania do szkoły. Teraz szkoła powstaną jakby dwa nurty szkół, już żeśmy to z Dawidem przerabiali, czy jeden nurt, którym będziecie mieć kontakt ze mną, a drugi filmowy. Więc musicie się zastanowić, który Was bardziej interesuje. Ten filmowy po prostu będzie film, który sobie obejrzycie, tak jak jest na tym YouTubie, ponieważ one i będą sobie te filmy funkcjonować. W YouTube, nie wiem czy w YouTubie, czy w Vimeo, jeszcze nie wiemy, będę się nad tym zastanawiał. A co do samej szkoły tej, o której ja mówię, no to jest tete-a-tete. To rozmawiamy, uczymy i tutaj mam ten wykład. Na pewno fragmenty tego filmu będą puszczane właśnie tutaj. Nie dlatego, że po prostu po co robić 2 razy robotę i 2 razy działania, jak można za jednym zamachem zrobić coś, co będzie mocno wykorzystywane i koniec. No i ten materiał będzie wykorzystany do tych programów. Także te osoby, które są... Dlaczego tak robię? Dlatego, że... pani weszła na pieska. No ale piesek powinien uważać. Tak, teraz jak już na pieska wlazła dziewczynka, to dziewczynka teraz głaszcze. Ale gada z kimś, a idzie. A nie zwraca uwagę na pieska, który piesek nagle podchodzi pod nóżki. I teraz do czego namawiam? No jednak namawiam do tego niefilmowego, a bardziej do tego kontaktowego, dlatego że ten kontaktowy daje Wam pytanie. Możecie się zapytać, możecie się dowiedzieć, możecie... Po pierwsze macie kontakt z innymi uczestnikami, a to jest bardzo ważne. Jeżeli są osoby z tego samego miasta i możecie się skontaktować albo nawet zorganizować sobie wspólne oglądanie w pewnym momencie, dlatego że tak się opłaca, czy się opłaca. Zawsze po takiej lekcji warto się spotkać i usiąść i skoncentrować się na problemie. Ta koncentracja problemu czy jego działania dużo ułatwia, dlatego że wtedy, jeżeli spotykamy się już na wizji, możemy rozmawiać na tematy, które Was nurtują, które są dla Was konkretnie niewyraźne. Powiem Wam, że dosłownie 15 minut po wyjściu z sali, kiedy profesor Leszek Beres już skończył wykład, pustka kompletna w głowie, zapytań. Dobrze, że ja chodziłem wtedy z takim kolegą i jeszcze z kimś i mieliśmy możliwość nagrywania i brania od wykładowcy, dokładnie od żony profesora Leszka Beresa, nagrań, ale to było za kilka dni.
I wtedy uzupełnialiśmy sobie tą wiedzę i przez ten okres słuchało się tego wykładu. Właściwie powiem szczerze, że do tej pory lubię posłuchać tych wykładów, dlatego że ciągle słyszę coś, czego nie słyszałem wtedy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że masa wiedzy, jaka jest przekazywana na tym kursie podstawowym, a właściwie to nie jest kurs podstawowy, tylko to jest prawidłowy kurs, jest przeogromna, którą zapamiętacie góra 2% z tego. I potem dopiero słuchając 1000 razy, bo jeżeli przeprowadzamy, potem jesteśmy na seminariach czy na warsztatach w założeniu. Ja nie lubię warsztatów prowadzić, bo warsztaty to jest po prostu technika. Mamy kosmogram i rozmawiamy na temat kosmogramu i cały czas go referujemy. Kiedy są seminaria, to są już problem. To jest coś wyżej. Po prostu nie jest to na przykład chociażby rysowanie kosmogramu, zaznaczanie aspektów. Jest to sprawa bardzo indywidualna. Czy robić na czerwono, czy robić na niebiesko. Jak zaznaczyć? Można robić czerwono-niebiesko. Dlaczego? Dlatego, że siła tego aspektu dla Ciebie jest silna, albo jeżeli ta osoba, jak osobę prowadzisz, to jest naprawdę, to jest wielka sztuka narysowanie kosmogramu, opisanie, my to nazywamy opisaniem kosmogramu. Zaznaczyć wszystkie punkty do referowania kosmogramu, potem zrobić wydruki, potem to jest naprawdę mnóstwo pracy i nudnej, bardzo nudnej. To możecie sobie sami robić i wtedy na przykład możecie przesłać ten rysunek, ten kosmogram do mnie i ja go sprawdzę i wtedy to dużo krócej trwa niż na przykład siedzieć i czekać, aż ktoś tamtą linijką pojedzie od Marsa do Wenus i zobaczy, czy jest taki aspekt, czy jest harmonijny, czy nieharmonijny. W założeniu tak starzy astrolodzy chcą. Czy go namalować na czerwono, czy na niebiesko? Jak go zaznaczyć? Gdzie postawić stopnie? Jak podpisać stopnie? Czy na górze, czy na dole? Gdzie i jak? A co wtedy, jak jest zbicie planet? Jak je pozaznaczyć? Tak ja rysuję, czasami Wam pokazuję. Tak wczoraj, żeście oglądali na tym moim seminarium, właśnie pokazywałem, zaznaczałem te miejsca, albo cały znak. Dlaczego? Dlatego, że on był najważniejszy interpretacyjnie. To potem się przydaje, bo jak ja mam, wtedy jest Wasza uwaga skupiona na tym temacie, a nie na żadnym innym. I to chodzi o to. I teraz musicie sobie zaznaczyć, jak interpretujecie, żeby to było wszystko po kolei. To nie jest tak, że nie. Zresztą każda moja tutaj wypowiedź, czy w parku, czy nie w parku, jest związana mocno z królewską wiedzą. Akurat to jest, dzisiaj referuję to, co było i te osoby, które oglądały, zostały przygotowane do odbioru tego wykładu. Nie wiedziałem, czy ten wykład uda się go zrealizować, czy nie filmowo. Szczerze mówiąc, kiepsko to wyszło, dlatego że kiedy nie ma samego początku, kiedy ja już, a wydawało się, że ja nagrywam, a się okazało, że jednak nie. No i to jest właśnie smutne, że po prostu nacisnąłem i widocznie nie zwróciłem uwagi, ponieważ był ten harmider taki naukowy i kamera się wyłączyła zupełnie sama. Gdyby była osoba, która siedziała, wtedy by pilnowała tego i była za to odpowiedzialna. No ale widzicie, no tak jest, jak się robi samemu i w dodatku prowadzi się wykład, tutaj się prowadzi to i tak dużo poszło materiału, bo pokazałem Wam, wycinając ogromne ilości działań. Przecież my zaczęliśmy o 17, a skończyliśmy o 20. Więc popatrzcie, jaki to jest czas.
I tak zabrakło lekko czasu. Troszeczkę zabrakło. Zabrakło jakichś 35 minut i jeszcze jakiegoś, tak żebyśmy tam siedzieli, no do 22 to byśmy siedzieli spokojnie. Gdyby to było tak, jak jest na seminariach moich w Warszawie. Siedzimy od godziny, przypuśćmy 14, siedzimy do 22. To jest zupełnie normalne. I potem na seminariach też tak będziemy siedzieć. Też. Bo już dla mnie jest ten dzień wyłączony, jest tylko z Wami mam zajęcia. Także jeżeli będę prowadził w setkę, to w tym dniu będzie zupełnie co innego. Kto inny będzie prowadził program. No wtedy właśnie dlatego mam tutaj ten problem. Także tutaj jak ktoś powie i po pierwsze będziemy prowadzić, nie wiem od której, no musimy sobie ustalić, będziemy grupowo i zobaczymy jak to będzie. Ale tak będzie. Także słuchajcie, kończę, bo już chcę wracać, chcę zrobić film z tego. Cieszę się, że takie ładne opinie i tyle osób obejrzało. Ja nie wiem kiedy ten film puszczę, czy puszczę go dzisiaj, ten film, czy puszczę go jutro. Nie wiem, zobaczymy, czy to dzisiaj jest niedziela, czy puścimy to dopiero w poniedziałek. Nie wiem. Ja wtorek mam lekko zajęty, w środę wyjeżdżam, także nie wiem, czy w ogóle puszczę te filmy, a jeżeli puszczę, to one będą bardzo zdawkowe albo bardzo krótkie. Trzymajcie się, no słyszycie, że tutaj harmider numer 1, a ja już wychodzę z parku. No i z Bogiem.